Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Mamy moją prezentację już? Mamy. Jesteśmy gotowi, tak. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Iwona Blecharczyk i na samym początku bardzo chciałabym podziękować marce Platinum Orlen Oil, której jestem ambasadorem. Bardzo dziękuję za to, że mogę być tutaj z Państwem i opowiedzieć o problemach kierowców. Ja sama jestem kierowcą zawodowym. Swoją karierę trackerską rozpoczęłam jeszcze w roku 2011, kiedy pierwszy raz pojechałam swoją pierwszą trasę ciężarówką. Pracowałam dla ogromnej belgijskiej firmy i przez 3 lata jeździłam pod różnymi działami, różnymi sprzętami, różnymi naczepami po wszystkich krajach Europy praktycznie. Później w roku 2014 przeniosłam się do polskiej firmy specjalistycznej, specjalizującej się w przewozie ładunków ponadnormatywnych. Ja sama wyspecjalizowałam się w transporcie ładunków długich i jak tutaj Państwo widzicie, moje ładunki to przeważnie jakieś 70 metrów, także mój załadowany zestaw mierzy sobie w przeliczeniu obrazowo długość 4 tak zwanych tirów. Później po 3 latach pracy w transporcie specjalistycznym chciałam poszerzyć swoje horyzonty, więc wyjechałam do Ameryki, wyjechałam do Kanady, tam przez pierwsze miesiące jeździłam na trasach długodystansowych do Stanów Zjednoczonych. Miałam też okazję przyjeździć sezon na lodowych szlakach i później jeszcze przez kilka miesięcy jeździłam offroadowo na polach naftowych Alberty. Później, gdy skończyło się moje roczne pozwolenie na pracę, wróciłam do Polski. No i wróciłam do mojego ukochanego transportu specjalistycznego. No ale nie jestem dzisiaj tutaj po to, żeby opowiadać o sobie, wyjątkowo, ale jestem o tym, żeby opowiedzieć o tym, dlaczego brakuje kierowców zawodowych. Chciałam przybliżyć temat najbardziej rzetelnie, jak tylko mogłam, dlatego postanowiłam wykorzystać swoje media społecznościowe i zapytać bezpośrednio kierowców, jaki jest problem. Zapytałam kierowców o to, co najbardziej im przeszkadza w tej naszej pracy trackerskiej. Zapytałam kierowców, którzy odeszli z zawodu, dlaczego odeszli, i zapytałam ludzi, którzy są zainteresowani pracą w zawodzie kierowcy zawodowego, co ich powstrzymuje. No i tutaj zapytałam na Facebooku, na Instagramie i dostałam ponad 700 rzeczowych komentarzy, ładnie rozpisanych rzeczowych komentarzy. Także przejdźmy do rzeczy. Pierwszym problemem, który się przewijał praktycznie we wszystkich komentarzach, to jest płaca. Po co chodzi z tą płacą? Przecież utarło się, że kierowca zawodowy zarabia dużo, bo 6-7 tysięcy w transporcie międzynarodowym, ale praktycznie wszyscy kierowcy narzekali na to, że są zatrudnieni na najniższą krajową, co oznacza, że na ich konto z tytułu umowy o pracę wpływa miesięcznie jakieś 2000 zł, a ta reszta 4-5 tysięcy złotych jest po prostu dawane pod stołem albo jako delegacja. A przecież trzeba pamiętać o tym, że ta dieta ma pokrywać podwyższone koszty żywienia pracownika w trasie. Także kierowcy dali jasno do zrozumienia, że nie czują się bezpiecznie finansowo i bardzo boją się o to, że w przypadku wypadku będą musieli za te 2000 zł przez długi czas utrzymywać swoją rodzinę. No i oczywiście bali się też o to, jak będzie wyglądać ich emerytura, skoro na tym etapie mają w zasadzie odkładane najniższe stawki emerytalne. Więc płaca to jeden temat. No, trzeba też pamiętać o tym, że pomimo tego, że te 6-7 tysięcy to jest stosunkowo dużo, to dalej koszty życia w trasie są bardzo wysokie, bo wiadomo, że kierowca musi się wyżywić, kierowca chce mieć kontakt z rodziną, internet w roamingu jest bardzo drogi. Wciąż niestety. No i to, co się przewijało też wśród tych starszych kierowców, to, że pisali, że przez te wiele lat w zasadzie dalej zarabiają tyle samo. Co więcej, ci starzy kierowcy pisali, że proporcjonalnie dawniej zarabiali lepiej niż teraz. Dobrze, prawa płaca. Idziemy dalej. Rozłąka z rodziną to był ten temat, który pojawiał się praktycznie tak samo często jak zarobki. I można by powiedzieć, że człowiek, który robi prawo jazdy i idzie pracować jako kierowca zawodowy, musi być świadomy tego, że większość czasu będzie spędzać poza domem. I jest to rzecz, która być może młodzi kierowcy, z czego nie zdają sobie sprawy młodzi kierowcy, ale z czasem po prostu z upływem lat kierowcy pisali, że zdawali sobie sprawę, że
W zasadzie całe życie prywatne ich omija, kompletnie nie mają czasu na swoje hobby i co najważniejsze, całkowicie omija ich życie rodzinne. I dochodzi do tego, że na początku kierowcy są gośćmi we własnym domu, gdy się rodzą dzieci, to te dzieci boją się własnych ojców i koniec końców są obcymi ludźmi we własnym domu i stwierdzali po kilku latach pracy, że ta cena, którą płacą ich rodziny, jest właśnie zbyt wysoka, by pracować w tym zawodzie. Więc rozłąka z rodziną i pieniądze absolutnie najważniejsze. Idziemy dalej. Warunki socjalne. Warunki socjalne, jak to powiedzieć, to jest wręcz nie do uwierzenia dla Państwa, bo Państwo raczej pracują tak chyba bardziej powiedzmy w warunkach biurowych, ale to jest wręcz nie do uwierzenia, żeby w XXI wieku pracownik nie miał możliwości skorzystania z toalety, albo żeby toaleta dla kierowcy wyglądała tak. W firmie, bardzo znanej firmie, produkującej spożywkę, tak nawiasem mówiąc, to jest zdjęcie od kierowcy i żeby Wam przybliżyć, jak bardzo jest to ważny dla nas problem, to jest, opowiem Wam o takim moim poście sprzed kilku miesięcy, gdzie byłam w takiej sytuacji, gdzie stałam na załadunku w Niemczech, w porcie, na wybetonowanym wielkim parkingu, nie było toalety, trzeba było czekać cały dzień i poszłam na bramę zapytać się, czy mogę skorzystać z toalety. I pan powiedział mi z wielką łaską, że normalnie to nie udostępniam nikomu, normalnie sobie pani gdzieś tam 2 kilometry dalej, no ale pani jest kobietą, to pani udostępnię. No ale ja byłam jedyną kobietą, ale było ze mną całe mnóstwo innych kierowców i co mieli zrobić tamci kierowcy przez ten cały dzień. Więc ja byłam tak strasznie upokorzona tym. Zresztą nie pierwszy raz to się dzieje po prostu to się dzieje cały czas, taka jest prawda, tylko z biegiem lat to już zaczyna irytować i przeszkadzać. Więc ja byłam tak bardzo upokorzona, ja byłam tak bardzo sfrustrowana, że napisałam bardzo długi post o tym, jaki wpływ ma to koniec końców na nasze i w ogóle wasze bezpieczeństwo, bo my tacy sfrustrowani, upokorzeni wyjeżdżamy później na drogę, na bezpieczeństwo. I proszę zobaczyć w tym wskaźniku. Chyba nie umiem. Mamy drugą stronę. Chyba, wiecie, mniejsza z tym. Ale w każdym razie post został udostępniony ponad 2000 razy. Zakładam, że przez kierowców, więc w czasach dzisiejszych algorytmów na Facebooku osiągnąć udostępnienie 2000 razy to jest absolutnie nie do zrobienia, a tak się stało. Zatem warunki socjalne w tej kwestii, prysznice, toalety na firmach, gdzie kierowca spędza godziny na załadunku, rozładunku, to jest temat absolutnie, który wymaga bardzo dużo pracy. Ale idźmy dalej. Stres. No wiadomo, że wszyscy w swojej pracy jesteśmy narażeni na stres, no ale kierowcy właśnie często pisali o tym, że bardzo są zestresowani tymi pociągłą gonitwą na załadunki, na rozładunki, tym, że odpowiadają za zestaw, za paliwo. Stresują kierowca, który jeszcze nie zaczął pracy, dopiero rusza, już jest zestresowany tym, co go spotka na drodze i tym, czy w ogóle mu się uda stanąć na koniec dnia. Idziemy dalej. Długie godziny pracy. Jak wiadomo, kierowca pracuje 13-15 godzin dziennie i o ile być może dla młodych kierowców nie jest to taki problem, ale trzeba pamiętać, że kierowcy pracują bardzo nieregularnie. Kierowca raz śpi w nocy, raz śpi w dzień, w związku z tym, że ten zegar biologiczny jest całkowicie u kierowcy rozwalony. Nieraz kierowca nawet nie może zasnąć przecież, że gdy się to wszystko cały czas zmienia. I przez to kierowcy organizmy kierowców dużo szybciej się starzeją. I z biegiem te 13-15 godzin i ta ciągła gonitwa i to spanie na zawołanie, które nieraz nie jest możliwe, po prostu sprawiają, że kierowcy są wypaleni i przemęczeni. Więc długie godziny pracy też bardzo często się pojawiały. Później infrastruktura, no tu myślę, że nie muszę w ogóle nic mówić. Wiadomo, że parkingów jest brak, jest dużo za mało miejsc parkingowych, absolutnie wszędzie. Co więcej, parkingi, które nawet są budowane, to tak są jakoś dziwnie skonstruowane, że nieraz nie można z nich skorzystać. Ja muszę tutaj jako kierowca w transporcie specjalistycznym, muszę się do tego odnieść, że parkingi, które nawet mają miejsce specjalnych gabarytów, mają tak skonstruowane wjazdy
i wyjazdy z parkingów, że my z tym dużym ładunkiem nie jesteśmy w stanie przejechać przez sam wjazd, bo jest tak kręty, że no bez sensu po prostu. I tak jak tutaj wcześniej pan Leszek wspomniał, że nawet taka podstawowa rzecz, że to jak jest skonstruowany parking, nie? Że kabiny są skierowane do autostrady, prawda? A przecież kierowca chociaż chwilę by chciał odpocząć w ciszy. I naprawdę by nie było to wielkim problemem, gdyby stawiać ciężarówki odwrotnie, żeby stały tyłem do autostrady i żeby kierowcy mieli chociaż troszeczkę ciszy. Więc infrastruktura też jeszcze dużo do zrobienia. Idziemy dalej. Prawo. Prawo oczywiście no, ze swojej definicji ma nas chronić, że rzeczywiście czas pracy kierowcy nas chroni, ale zdecydowanie nie nadąża za potrzebami rynkowymi i przecież nieraz jest tak, że kierowca jest godzina do domu, a musi stanąć i wykręcić tą 9 czy 11, żeby móc zjechać do domu, co sprawia, że no, kierowcy bardzo często czują się ubezwłasnowolnieni i sfrustrowani. Czują, że w ogóle, jak to często padało w komentarzach, że czują się niewolnikami i że w ogóle nie mogą decydować o sobie. Więc w tej sprawie chciałabym powiedzieć, że ja ze swojej amerykańskiej pracy, co mi się bardzo podobało w Ameryce, to, że tam kierowcy mieli do dyspozycji dziennie 75 km jazdy prywatnej lub bodajże godzinę. Co oznacza, że kierowca mógł odpiąć sobie ciągnik i gdy potrzebował załatwić swoje sprawy w pracy czy w czasie pauzy, mógł sobie pojechać i to załatwić. I zwróćcie Państwo uwagę, jak wygląda nasz transport. Nasi kierowcy jeżdżą w delegacje na 2-3 tygodnie, a czasami i dłużej. I jakie to by było świetne rozwiązanie, gdy ten kierowca ma weekend i skończyło mu się jedzenie, mógłby sobie odpiąć konia, pojechać sobie na zakupy, ewentualnie czasami trzeba jechać do apteki, trzeba czasami nagle do stomatologa pojechać, do lekarza, ale nie da się, więc ja uważam, że bardzo nam tego tutaj brakuje i nieraz przecież jest tak, że kierowcy przedłuży się delegacja i chodzi po parkingu i żebrze między samochodami, czy ktoś ma kupić, czy ktoś ma sprzedać chleb, bo miał zjechać, nie zjechał i sklepu nie ma, a sama zresztą nieraz chodziłam 5-6 km do nogach w jedną stronę, możemy kupić sobie coś do jedzenia, więc w tej kwestii myślę, że jest jeszcze dużo do zrobienia i połączenia tego prawa z infrastrukturą, z tym brakiem infrastruktury sprawia, że kierowcy są sfrustrowani, bo z jednej strony muszą wstawać, bo nie mogą łamać tych przepisów czasu prawa pracy, a z drugiej strony no, infrastruktura nam to nie umożliwia i koniec końców my płacimy mandaty za to. Dalej, odpowiedzialność. No i znowu, no, wszyscy w swojej pracy mamy odpowiedzialność i no, kierowca oczywiście odpowiada za ładunek, za bezpieczeństwo, za zestaw i w obliczu tej naszej współczesnej Europy, gdzie sytuacja chociażby w Calais, czy na zachodzie, czy na południu Europy, czasami po prostu przerasta kierowców, więc kierowcy no, dosyć często wspominali o tym, że mają dość do pilnowania tego zestawu, boją się o to, że ktoś im ukradnie paliwo i później oni będą za to odpowiadać i płacić. Kiedy no, co oni mogą zrobić w przypadku kradzieży paliwem. No i też co tutaj z odpowiedzialnością chciałabym dodać, że jest takie powiedzenie w naszym zawodzie, z przodu śmierć, z tyłu prokurator, więc to jest też bardzo często powtarzane. No i wszyscy Państwo mają odpowiedzialność na sobie, ale gdy pracownik biurowy popełni jakiś błąd w biurze, to pewnie czeka go jakaś odpowiedzialność finansowa, ale jeżeli kierowca zawodowy popełni błąd na drodze, może zginąć, może zabić innych, może całkowicie przekreślić swoje życie, może wylądować w więzieniu. Idziemy dalej. Szacunek. Szacunek to jest też bardzo często przewijający się temat. No, kierowcy bardzo często pisali, że nie czują się szanowani, że czują się gonieni jak psy. Czasami kompletnie bez sensu, bo nikt się nie liczy z ich czasem, z tym ich odpoczynkiem. Co więcej, bardzo często pisali, że pomimo tego, że my mamy swoje prawa i czas pracy, to pracodawcy bardzo często zmuszają ich do łamania i straszą ich tam różnymi rzeczami, różnymi karami, a gdy przychodzi co do czego, to karę muszą płacić sami i to też był powód, dla którego wielu kierowców w końcu zdecydowało się odejść z zawodu. Idziemy dalej. Trudny start dla nowych kierowców. Zapytałam właśnie też ludzi, którzy myślą o tym, żeby wystartować w tym zawodzie kierowcy.
I zapytałam się ich, co ich powstrzymuje od tego. I ludzie najczęściej pisali, że mają problem ze zgromadzeniem funduszy na zdobycie uprawnień. I tutaj co ciekawe też wiele osób napisało, że co prawda dostało się na darmowe szkolenia do Urzędu Pracy, ale żeby z nich skorzystać musieli być bezrobotni, także musieli zostawić pracę, którą mieli do tej pory i po prostu na kilka miesięcy zostać bez funduszy. I co tam właśnie pisali, to że boją się tego, że nie sprawdzą się w tym zawodzie, że być może im się to nie spodoba i zaraz stracą wiele pieniędzy i dużo czasu, w zasadzie wszystko na nic. Też dosyć często wypowiadały się dziewczyny, że bardzo by chciały z jednej strony, ale z drugiej strony no kompletnie nie wiedzą, czy sobie z tym poradzą, czy będą dobre, czy będą szanowane, czy nie będą dyskryminowane w pracy. I też bardzo ciekawa uwaga padła w jednym z komentarzy, to, że wielu kierowców, którzy teraz pracuje w zawodzie, zdobyło swoje uprawnienia w czasie obowiązkowej służby wojskowej. I to jest rzeczywiście prawda. Ja mam całe mnóstwo kolegów, którzy mają prawka przez to, że zrobili je w wojsku. Więc no teraz służby wojskowej nie mamy i jednak mamy taką dziurę. No. I to by było tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy. Można by się było zapytać, bo przytoczyłam Wam wypowiedzi kierowców i jak te wypowiedzi kierowców mają się do tego, że brakuje tych kierowców. No, logika jest bardzo prosta. Ci kierowcy, którzy mieli jakieś bardzo przykre doświadczenia, czy to w pracy, czy zrezygnowali, wiadomo, że wszystkich dookoła zniechęcają do tego. Ci, którzy być może pracują w fajnych firmach, no to też widać po ludziach, że ciągną szwagra, brata i znajomych do siebie do pracy, jeżeli jest dobrze. No myślę, że to by było tyle. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeszcze raz dziękuję Marce Platinum za to, że mogłam tutaj być i opowiedzieć Państwu o tych problemach kierowcy. Dzień dobry Państwu.